Witajcie w Zoo ponownie. Jej goście sobie tutaj chodzą i oglądają mrównika. No i właśnie chciałabym teraz skupić się na tym, żeby temu mrównikowi zrobić trochę ładniejszy wybieg. No i zajmie to trochę czasu oczywiście, ale no zależy mi jednak, żeby to zoo ładnie wyglądało. I tutaj zaczęłam już budować ścianę właśnie, którą obuduję cały tutaj ten wybieg. No myślę, że mrównik będzie zadowolony, kiedy będzie miał ładny teren. Wejdźmy sobie w jego środowisko. Ja sobie zawsze zaznaczam właśnie tutaj te biom, który on ma tak jakby dopisany z automatu, więc już mam pierwsze dwa filtry założone i ja tutaj sobie przeszłam na kamień i z tego kamienia buduję właśnie mu kolejne elementy tego wybiegu. I może też takie krótkie, szybkie porady. Trochę ciemnawo się zrobiło, nie wiem czemu. Myślałam, że to dzień nadchodzi, ale jakoś tak tutaj ponuro. Mam nadzieję, że będzie coś widać. O, może z tej strony. To jak wybierzemy sobie kamień, no to Ctrl Z, przepraszam, jak przytrzymamy Z, to możemy go sobie obracać w dowolne strony, a na przykład Shiftem góra-dół. Więc te dwa klawisze dla mnie są już naprawdę super, wystarczające, żeby sobie zbudować cały nawet wybieg dookoła. Jak naciśniemy raz Z, no to nam się obraca o 90 stopni, dobrze mówię? Nie chcę teraz źle powiedzieć. No i tyle, nie? I sobie po prostu budujemy cały wybieg dookoła. No i zbudowałam dookoła te kamienie, które chciałam. Zastanawiałam się, czy nie dodać jeszcze tutaj może jakichś roślin na górze. No ale na razie jednak skupiłam się na pozostałych częściach wybiegu, czyli tutaj właśnie takie kamienie losowo ustawiam, żeby to wyglądało trochę bardziej naturalnie, żeby nie było takich po prostu pustych przestrzeni, tak jak tutaj taki łysy, goły placek i nie wygląda to zbyt ładnie, ale żeby też nie zagracać im po prostu przejść, żeby te zwierzęta nie plątały się w tych wszystkich dekoracjach. No i tutaj trochę pomieszałam style, bo ta trawa jest typowo z buszu, a ta sewola, tak? Scewola, no to ona jest bardziej z tych tropikalnych terenów, ale no nie wiem, trochę mi się teraz to ze sobą gryzie i zastanawiam się, czy tego po prostu się nie pozbyć i nie podmienić im na coś innego. I w ogóle moje mrówniki się postanowiły rozmnożyć. Gdzieś tutaj sobie hasa mały mrówniczek już. Także fajnie. O, jest i tutaj. Mały bobas. Takie budownictwo bardzo sprzyja też wzrostowi gotówki. Ja już mam na koncie 15 000 i to wszystko po prostu napłynęło mi podczas tego czasu, kiedy ja sobie tutaj buduję ten wybieg, ulepszam go. Więc no, jest to dla mnie też takie w sumie spoko, odstresować się trochę, bo sobie buduję ten wybieg, a pieniądze wpływają na konto, więc też fajnie. Ja nie wiem, ja tak mam przynajmniej, że mogę sobie w tym czasie porozmyślać nad kolejnymi zwierzętami, które będę miała w zoo, albo nad innymi jakimiś projektami, które chciałabym tutaj dodać. I myślę, że chciałabym coś tutaj niezwykłego zbudować jako następne, żeby nie było po prostu nudnych wybiegów jeden obok drugiego. I zaraz coś takiego myślę, że wymyślę i wam pokażę. I już mi coś świta. Już żarówka nad głową się świeci. Okazało się, że moje klimatyzatory jednak nie robiły dobrze, robiły źle, bo były ustawione na zbyt niską temperaturę i ludzie po prostu marzli, więc były ustawione na 0 stopni. Ja o tym nie pomyślałam, więc zmieniam tutaj teraz temperaturę na 24 stopnie, żeby jednak no, utrzymywały optymalną temperaturę. Marzli przez moje niedopatrzenie. Dobra, skończyłam ten wybieg dla mrówników. Myślę, że taki będzie wystarczający na razie, bo oczywiście jakieś dodatkowe ozdoby i tak dalej, dekoracje to będę w trakcie dodawać. Na razie zostawiam to tak jak jest i myślałam też o tym, żeby tą zwiędłą temedę posadzić też tutaj na tych skałkach właśnie później, żeby dodać trochę więcej kolorów tutaj. I myślę, że to będzie wyglądało ok też, jeżeli trochę tutaj po prostu dodam później takich dekoracji jakby no wyżej, ale nie chcę też, żeby mrównik miał za dużo roślin, bo on tutaj no już jest przepełnione pokrycie, jest za mało rodzajów różnych roślin, a za duże pokrycie, jest za gęsto, pewnie przez to, że tutaj tak nasadziłam. Więc myślę, że usunę tą sewolę, a spróbuję z jakimiś innymi roślinami mniejszymi i po prostu mu tutaj trochę, no to jest już trochę lepiej, okej, no już trochę lepiej jest, ale no to jest taki minus, chociaż ogólnie powiem tak, nie ma to żadnego wpływu na stan zwierzęcia, jego zadowolenie i tak dalej. Tu się świeci na czerwono, ale on tak jakby no nie ma z tym problemu. Dalej jest szczęśliwy, rozmnaża się i tak dalej. I to drzewko chyba też mu nie pasuje. Zobaczmy, jakie usunę. Czy tutaj się coś poprawi, bo widzę, że okej, teraz jest 100%, czyli
to jednak nie chodziło o to, że jest za mało różnych gatunków roślin, tylko że są gatunki, których on nie toleruje lub nie lubi. Co to ja postawiłam? Co to jest? Gulpi soda. Dobra, trudno, musimy... Uwaga, uwaga, przenoszę. Proszę nie panikować. Zamknij tą grupę. Niech sobie tam będzie. A tutaj chcę zrobić właśnie ten punkt wykładowy, żeby jednak edukacja wzrosła edukacja i żebym w drugim punkcie, kiedy może nastąpić kryzys, to żebym tego kryzysu jednak nie miała. Bo jest też taki etap w tej grze, na poziomie, kiedy już zdobywamy 4 gwiazdki, to nie wiem dlaczego, ale wtedy wydarza się coś takiego, że kiedy mamy niski poziom edukacji, to wtedy zaczynamy bankrutować. Ale to się dzieje naprawdę wtedy, kiedy mamy 4 gwiazdki. Ja nie wiem, skąd to się bierze. Ja nie wiem, czy mi się to uda tak tutaj zabudować. Może inaczej, może najpierw postawię te schodki, które chciałam, siedziska. Ale one mogą być tylko, no właśnie, one mogą być tylko na ścieżce, więc to jest akurat takie trochę męczące, ale dobra, uda się. Okej, chyba tak będzie w porządku i może to trochę bliżej. Dobra, zobaczmy. Teraz tak, edukacja mrównik, no i przypiszmy sobie siedzenia, czyli te, potwierdź. I marzec niech będzie w marcu. No i ja chyba mam nauczyciela jednego, albo może nie w marcu, tylko przestawmy na najbliższy miesiąc, czyli na sierpień już mamy, no to na wrzesień. I zobaczymy, czy przyjdzie. Zezwalaj na stojących gości. Nie, niech wszyscy siedzą. Okej, ludzie się już zbierają. Więc działa. Schody działają. Będzie wykład prowadzony. Trochę tu ciemno, więc planuję zrobić tak. Trochę jakichś tutaj lamp postawić, światła i jakieś krzaczki, coś, żeby po prostu nie było tych placków łysych. No niestety tak się zrobiło. Trzeba to naprawić, poprawić. A później przechodzę do mojego nowego super projektu, który w sumie jeszcze nie wiem co to będzie, ale muszę coś wymyślić. No dobra, wygląda to już coraz bardziej lepiej, no coraz lepiej, kiedy są jakieś tutaj ozdoby. Drzewo postawiłam, żeby dawało trochę cienia, zabudowałam to kamieniami, z tyłu po prostu posadziłam krzaki, więc może i nawet dobrze, że wydarzają się takie sytuacje, gdzie ja muszę ścieżkę jakoś zakryć, bo przynajmniej wtedy no robię jakieś dekoracje, tak, bo bez tego to ja tutaj zawsze mam problem, żeby jakieś dekoracje zrobić, nie wiem dlaczego. Zwlekam z tym strasznie. Dobra, wymyśliłam, co takiego chcę stworzyć. W tym miejscu tutaj powstanie wielka, no nie szklarnia, tylko to się jakoś ładnie nazywa, ale chodzi mi o po prostu coś na zasadzie takiego pawilonu, w którym będą latać nietoperze. Okej, myślę, że najpierw zacznę od budowania konstrukcji wybiegu, żeby to jednak było traktowane jako wybieg. I na po prostu murach tego wybiegu będę budowała kolejne elementy, które będą mi potrzebne do stworzenia mojego, no właśnie jak to się nazywa, szklarnia? To nie jest szklarnia, to dlaczego nie mogę sobie przypomnieć jak się to nazywa? Ja bym chciała w jakiś sposób stworzyć to, żeby mieć jednak równe ściany, więc może zrobimy to inaczej. Chcę mieć pewność, że to jest równe, więc zacznę stawiać ściany. I ja na podstawie ścian będę budowała po prostu wybieg. Beton. Zrobię to tak jak zazwyczaj robię ogrodzenia, ale tak będzie, mi się wydaje, że lepiej. Mogę nawet już zacząć szklane stawiać. Może postawmy te niższe, bo to będzie jako podstawa tego. Okej. Może się tutaj uda zrobić jakiś ładny prostokąt. Myślę, że takiej wielkości wystarczy. Okej, to się nazywa woliera. Ja nie wiem, dlaczego ja zapomniałam w ogóle, że taka nazwa istnieje, no bo przecież jest taka nazwa. Teraz zbuduję takie niby, że ogrodzenie, a tutaj widzę nierówno. No nie, najgorzej. Teraz właśnie zrobię te bariery przezroczyste, niewidoczne i zobaczę, czy uda mi się ten nietoperze tutaj wstawić. To znaczy, no jeszcze muszę zbudować oczywiście wolierę. To trochę zajmie czasu, bo to jest dużo szklanych elementów do zbudowania. Okej, zbudowałam. Postawiłam też bramę dla pracowników i myślę, że teraz postawię tą bramkę taką dla gości tutaj i drugą jako wyjście tutaj, która będzie oczywiście prowadziła do dalszej części zoo i zobaczymy, czy to się uda. Ja naprawdę bardzo bym chciała, żeby te nietoperze mogły sobie tutaj latać. To teraz czas zbudować tą wolierę samą w sobie i to będzie w budownictwie i musimy znaleźć szkło, czyli wszystkie szklane elementy. Zobaczmy jako czarne. Dobra, to będzie wyglądało spoko, czyli ja biorę to, buduję. Oby się udało.
Dobra, mam pierwszą warstwę, więc jest dobrze. Teraz będę budowała drugą warstwę, a później powoli będę zamykała dach. Te elementy, które są tutaj nad bramką i nad wejściem dla pracowników, no to jeszcze będę uzupełniać ręcznie jakimiś innymi, drobniejszymi, ale na razie skupię się jednak no tutaj na tym, żeby tą wolierę zrobić taką naprawdę dosyć wysoką, bo nie wiem jak w sumie dużo miejsca potrzebują nietoperze, ale chyba nie jakoś bardzo dużo, więc myślę, że te dwie warstwy będą w porządku, plus właśnie dach, który będzie się zamykał do środka. Dobrze, jest druga warstwa, zrobiło się już trochę ciemniej, no teraz muszę zacząć zamykać dach i zastanawiam się, czy to będzie łatwe, czy to nie będzie łatwe. Mam nadzieję, że będzie, bo nie chcę tutaj się jakoś za bardzo męczyć. Mamy takie półokrągłe, no właśnie, może tej okrągłej wcale by nie było tak ciężko zbudować, skoro tutaj są też okrągłe elementy. Ja się tak trochę wystraszyłam i stwierdziłam, że zacznę jednak od tych takich. Nie wiem, czy ja będę mogła to jakoś później wypełnić tutaj bokiem. No, powiem wam, że ja to buduję teraz tak jakby pierwszy raz. Ja nie wiem, jak to później... Czym to tutaj wypełnić? No nie wiem, tutaj przy ścianie były takie cosie podobne, jakby okrągłe. Ale to jest za krótkie. Aha, to są 3 rozmiary. Nie, już za daleko mi ucieka. Dopiero teraz odkryłam, że naciskając Ctrl przechodzi do następnego... Nie Ctrl, tylko do... Ja przycisnęłam jakiś przycisk między Shiftem a literką Z i przechodzi mi do kolejnych elementów. I okej, udało się, znalazłam coś, co się nada, tak sądzę. Tutaj do wypełnienia tego, no musiało być coś, skoro coś takiego stworzyli. Będzie to bardzo taki nietypowy, widzę, kształt tej woliery. Ale okej, niech tak zostanie. Ja sobie uzupełnię wszystkie może krawędzie od razu, dopóki mam ten element w ręce. Dobra, a teraz trzeba tutaj z boku, czyli jednak muszę jakąś ściankę postawić. No nie wiem, nie wiem. Czym to tutaj teraz uzupełnić? Tutaj mam jakiś śmieszny, taki chyba tworzący... No właśnie, może by się to przydało tutaj. Jako wejście nad drzwiami. Okej, to sobie tutaj wykorzystam. Faktycznie, to pasuje. Ta bramka jest trochę krzywo, ale ja ją później poprawię, bo to można przesunąć. Tą bramkę bez problemu, to nie jest jakiś kłopot. Tutaj będzie trudniej, bo... Dobra, zostawię taki jeden i też przesunę do środka. No i tutaj... tutaj to w ogóle ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Aha, bo tam jest po prostu większy... No właśnie, muszę to zamienić. Czyli te dwa postawić, a te usunąć. Coś w ten sposób. Ten mogę skopiować tutaj właściwie. No będzie tutaj trochę pracy, no już to widać. Ten jest z kolei źle. I nierówno. No w tym trybie, jeżeli mamy tą grupę aktywną, to dosyć łatwo się buduje, bo to wszystko automatycznie wskakuje nam na miejsce. Więc ja naprawdę polecam budować w tej grupie ile się da, nie wychodzić z niej. No bo później trzeba będzie dostawiać ręcznie, a jest opcja, żeby z powrotem zacząć do tej grupy dodawać elementy, ale mi to jakoś nie wychodzi, mimo że wiem jak, że niby tam jest napisane, że tutaj z prawej strony mamy coś takiego, takie są tutaj opcje i tu ponoć można do grupy z powrotem dojść. No i właśnie sobie wyszłam, no i dupa. Jak teraz tą grupę z powrotem... No ja nie wiem jak to robić. Kliknij lub przeciągnij do wybranych, no ale... No nie wiem, zepsułam sobie, no nie, i co teraz? No teraz to jestem na siebie zła. Niepotrzebnie wam to chciałam pokazać i teraz lipa. Okej, przeszłam do edycji grupowej i jakoś się udało edytować to dalej, czyli mogę kontynuować. Czyli odkryłam, jak kontynuować edytowanie grupy i budowanie na grupie. To jest naprawdę dla mnie o wiele łatwiejsze niż pojedyncze budowanie. Bardzo nietypowa szklarnia to będzie. Szklarnia, woliera. No, dach coraz bardziej przypomina już dach, bo już jest, powoli się zamyka. Jednak stwierdziłam, że zrobię taką trochę kopułę bardziej kopułową. Dodatkowo tutaj jeszcze jeden taki poziom. Może jakieś wyższe drzewo się trafi, to akurat będzie miało miejsce, żeby się skryć. No i tak, i resztę zamykam już na płasko, już bez kombinacji. Myślę, że tak będzie ok.
No oczywiście te boki, zastanawiam się, czy je wypełnić, ale chyba zostawię je po prostu odkryte. A nie, bo przecież nietoperze tędy wylecą, czyli jednak muszę te ściany też zakryć, chociaż przez chwilę myślałam o tym, żeby je zostawić. No, w końcu kopuła ukończona. Oczywiście jeszcze tutaj brakuje elementów przy brzegach, ale no jest już to jakiś tutaj zarys tego wszystkiego. No, kurczę, mam nadzieję, że uda się te nietoperze tam wprowadzić, że to nie potrzeba jednak czegoś innego, specjalnego mieć dla nich. Oczywiście jak na początek, na przód tutaj tego wszystkiego dodam jakieś ozdoby, jakieś rośliny, to nie będzie tego widać, że to jest takie no polepione, że tak powiem. Chciałabym też zmienić styl bariery, ale chyba się nie da niestety tej bariery edytować, żeby ona jakoś ładniej wyglądała, ale na pewno miałam przesunąć tą barierę i tą barierkę muszę przesunąć i zobaczmy, czy to się uda. Nie mogę, bo tu jest już szkło, czy co? Okej, mogę jednak. No to spróbuję ją bardziej tak dośrodkować tutaj. No coś takiego, nie? To oczywiście źle zrobiłam. Okej, fajnie. Poprawmy. Aha, bo tu jest beton, który ja muszę usunąć. No tak, przecież tego betonu tutaj nie może być, bo goście nie wejdą. Tylko teraz nie mogę go złapać. O, matko! Okej, teraz przesuńmy te bloki. Okej, mam już kompletnie zabudowaną tutaj tą wolierę. I teraz jak to zrobić, żeby te nietoperze można było tutaj wstawić? Ja już wiem, bo już sprawdziłam. No i niestety musimy użyć tego tutaj udogodnienia w postaci tej woliery. Ekspozycji do zwiedzania i ją trzeba wstawić niestety do środka naszej woliery. To będzie trochę trudne, tym bardziej, że ta kamera coś tutaj mi naprawdę dziwnie działa i ja chcę to obniżyć, proszę bardzo, tutaj na dół. Mogłam najpierw zbudować tą wolierę, ale ja nie wiedziałam. Ja myślałam, że to po prostu te nietoperze będę mogła wstawić od tak. Oj, muszę jakoś ją tutaj zmieścić, więc tą ścieżkę, którą do tej pory zbudowałam, to muszę niestety zburzyć. Ale tylko po to, żeby zbudować prawidłową. Okej, weźmy teraz to udogodnienie. Jest tutaj taki trik, takie coś fajnego. Dobra, ja to zrobię w ten sposób, a może w ten sposób, a może jakoś tak pod skosem. O, może tak będzie lepiej. I te rośliny wszystkie po boku. Dobra, zobaczmy, czy coś takiego się uda. I te ścieżki, no na pewno się uda połączyć. Czyli ścieżka jest. No i teraz właśnie, tutaj można zedytować tą kopułę. Czyli tutaj są ponoć jakieś opcje. Dostosuj, ściana, siatka. Ok, można sobie zmieniać jednolite. Szkło, siatka, brak. I o to mi chodziło właśnie, żeby był brak. Czyli fajnie, zamieniam wszystkie na brak, żeby to było przezroczyste. Ok, i mam nadzieję, że te nietoperze będą sobie mogły wtedy latać. No, podłoga też brak, jasne. Ok. Gdzieś tu jeszcze mam, tu mam jeszcze jedną ścianę. Że te nietoperze będą mogły latać tak jak chcą. Dobra, teraz mam wszystko puste. Zostały same drzwi i ja nie wiem, czy te drzwi też kurtyna paskowa. Brak. Okej. I kurtyna paskowa brak. Czyli mam tutaj teoretycznie ekspozycję do zwiedzania, którą nazwę rudawka okularowa, bo takie nietoperze tutaj będę chciała sobie wstawić. To są nietoperze pustynne właśnie. Owocożerne no i coś poszło nie tak, ale dobra, tu jest mój wybieg, niewidoczny, niewidzialny, ale jest i to jest bardzo fajne. Czuję się, jakbym tworzyła jakąś grę komputerową. No i zobaczmy, czy ja to zwierzę tutaj wstawię. Ja już sobie kupiłam. Gość już tutaj jakiś idzie, nie wiem po co. Ja jestem bardziej ciekawa, czy te nietoperze będą po prostu latały po całym tym wybiegu. Okej, stworzyła się siatka sama z siebie. Nie wiem dlaczego. Wygląda to słabo. I nie chciałam, żeby to tak wyglądało, więc czy ja mogę to teraz jakoś zedytować jednak? O, patrzcie, ile ja mam tutaj rzeczy. Nawet nie wiedziałam, że ja mam już ulepszone te rudawki. No są tu jakieś zabawki, ale to dla mnie wygląda... Nie taki był zamysł. Nie można zmienić jakoś rozmiarów tego... Trochę mi się to nie podoba. Dostosuj, siatka. O, mogę zmienić teraz. Ok, czyli wstawiam zwierzęta, to się samo ustawiło. Ale teraz to usuniemy. Mam nadzieję, że one będą latać gdzie chcą. Kurtyna paskowa, brak. Nie chcę tej brzydkiej kurtyny.
No dobra, one i tak latają w kółko, tak jakby po swoim terenie, co jest takie trochę głupie. Nie podoba mi się to. Sufit też brak. No dobra, no mają zakodowane, żeby nie latać poza. Niepotrzebnie zbudowałam w takim razie taką wielką wolierę, chyba że postawię tutaj obok jeszcze drugą i to wtedy miałoby jakiś większy sens, może. Byłoby wtedy tych nietoperzy więcej. Ale zobaczcie, one sobie tutaj siedzą na jakimś tutaj czymś. No ładne są. Śliczne małe nietoperze. No wystarczy im teraz jedynie po prostu zbudować tutaj jakieś rośliny. I tutaj pociągnąć też ścieżkę no, dookoła, może nawet już to zrobię, żeby ci ludzie jednak krążyli tutaj dookoła, a nie zawracali, bo nie chcę, żeby zawracali, bo się będą nudzić strasznie. Tutaj to w ogóle się będą nudzić i będą sikać pod siebie, bo tu nawet nie ma toalety. No ale dobra, okej, stworzyłam sobie wolierę tak, żeby tutaj, żeby stwarzało to pozory jakiegoś większego terrarium, wybiegu. Woliera, no woliera. No i zaraz to będzie wyglądało ładniej, no. Jakieś drzewka się nasadzi, jak mówię. Okej, wstawiłam kolejne elementy, czyli tutaj mamy motyle, bo niestety nietoperzy są tylko dwa gatunki, więc tutaj mamy latające właśnie. Tu jest jakiś nietoperz, a tutaj powinny być motyle, ale coś ich... Nie widzę, może jest ich mało. Okej, tutaj są dwa. Wybrałam takie niebieskie. Kurczę, nie mogę teraz wejść do góry. O, tutaj. Na razie mają mało elementów, tak jakby, bo dopiero prowadzę nad tym badania. Tutaj kolejno są nietoperze, też coś na zasadzie rudawki. Nie pamiętam jak się nazywały. Nie mogę go teraz kliknąć pojedynczo, tylko mi się od razu cały tutaj zaznacza obszar. Badania weterynaryjne. No dobra, będzie widać na badaniach. Mamy... Aha, tu mrównik, okej, fajnie. Morphomenalus to jest motyl, a tutaj jeszcze jest rudawiec nilowy i rudawka okularowa. Czyli rudawiec to jest drugi motyl i też muszę nad nim przeprowadzić badania, bo nie mam, więc ja chyba z mrównika przeniosę na rudawca, bo mrównik tam jest zadowolony i ma tam dużo zabawek. No bo inne gatunki, kiedy zbadałam, no to one się tak jakby odblokowują też te elementy dla nich, a motyle niestety muszą poczekać. No i taki mam zamysł, żeby tutaj oczywiście powstawiać jakieś rośliny. Ludzie mogą chodzić slalomem. Tutaj podświetla wam się teraz taka ścieżka właśnie, jaką udało się stworzyć, czyli zmieściły mi się tutaj 3 właśnie te woliery, więc naprawdę na farcie, no bo kurczę, ja tego nie wymierzałam jakoś. Następnym razem najpierw postawię woliery, a później dopiero będę to zabudowywać, ale udało się, że nawet właśnie się zmieściły ścieżki, więc ludzie tutaj trochę się tłoczą na nich, ale no takie są oryginalnie wąskie. I sobie slalomem mogą przez to wszystko przechodzić i wychodzą drugą stroną i będzie to na pewno wyglądało super. No i tutaj z zewnątrz już zaczęłam jakiś wstępny projekt, jakby to miało właśnie wyglądać, czyli motyw afrykański, takie płytki tutaj tworzące taki parapet też poziome. I będę to dalej budować i drewno, elementy drewniane w takim właśnie kolorze, to już postawiłam nieco wcześniej, no a w środku oczywiście bujna roślinność i dużo światła, dużo zieleni i mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie, ale zajmie mi to bardzo dużo czasu, żeby to jeszcze ukończyć, więc myślę, że to już w następnym odcinku zobaczycie, jak to po prostu wygląda, a tymczasem moje zono prosperuje, tutaj trochę się zmieniło, trochę wpadło nowych kolorów budynków, i będzie już tylko lepiej. Także do zobaczenia następnym razem. Bye bye!